śmieszne jest to, że wszyscy ludzie boją się boksera. Bilbo, chodź na chwilkę. Z tyłu jest za tobą. Chodź, Bilbo. Bilbo, chodź. Więc zobacz, wszyscy się boją boksera. Chodź na chwilę. Chociaż zobacz, jaki on ma zęby. To się nie ma. Amaro, pokaż ząbki. Za to ten jest prawdziwym wilkiem. Nikt się go nie boi. Wszystkie dzieci. O, jaki słodki piesek, jaki słodki piesek. A ten ma zębiska takie naprawdę potężne. Idziemy na spacer. Pierwsze zainteresowanie piwem pod względem produkcyjnym to pewnie będzie ze 12-13 lat temu. Dostałem od ojca i od brata zestaw Browamatora i to był prezent urodzinowy. Wiaderko, ten jakby standardowy z drożdżami, tam były 2 albo 3 brukity. No i jakby mając go, wcześniej miałem jakieś doświadczenie z robieniem w domu nalewek, coś co można byłoby nazwać też jakimiś winami polskimi, czyli oczywiście nie na winogronach, ale na tych lokalnych substratach. No i szybko jakby wziąłem, zrobiłem pierwsze piwo, to pierwsze piwo to było jasne pełne albo coś takiego, 11 czy tam 12 BLG. To szybko przefermentowało, jeszcze szybciej zostało wypite rodzinne. Mi się wydawało, że smakuje fantastycznie i że jest bardzo smaczne. Myślę, że to było obrzydliwe tak z punktu widzenia czasu, no ale wiadomo, że własne rzeczy zrobione własnymi rękoma wydają się turbo fajne. Potem drugie piwo z tego zestawu zrobiłem, trzecie to było ciemne i tam przechmielone było i pamiętam, że była goryczka straszna, i to było jedyne, które żeśmy nie wypili tak w miarę szybko. Więc to był ten jakby początek, ale jednocześnie zacząłem szukać różnych materiałów na temat tego ważenia. Trafiłem na portal piwo.org, jeden z najfajniejszych portali, w ogóle skarbnica wiedzy, i tam, co przede wszystkim mnie najbardziej zachwyciło, to, że świat piw jest tak bardzo bogaty w ogóle, że są style, że one zależą od kraju, od regionu, od dostępnych surowców, i to mnie jakby tak bardzo zainteresowało i zacząłem temat bardziej zgłębiać. No a przy okazji oczywiście czytając różne posty kolegów czy innych już osób, które były w tym bardziej doświadczone, no rozbudowałem swój browar bardzo szybko. Wyposażyłem się w garnek, już od 4. warki przeszedłem na zacieranie, no bo jakby na tym Piwo.org panowała wtedy taka teza, że prawdziwe ważenie się zaczyna dopiero od zacierania prawdziwego, a nie od ekstraktów. No tak to mniej więcej wyglądało. To była generalnie cała sobota albo cała niedziela, bo to tak trwało, więc wtedy czy kuchenka, czy coś, no to była do odgruzowywania, można powiedzieć. Można powiedzieć, że no tak trzeba było się z tym pogodzić. Pierwsza, tę przygodę profesjonalną to była faktoria i to będzie pewnie z 8 albo 9 lat temu. To się zrobiło tak trochę przypadkiem, trochę nie przypadkiem. Wystartował Artezan, wystartowała Pinta, ale browar. Wtedy też chyba pracownia piwa już startowała albo prawie miała być ogłoszona. I to była taka sytuacja, że wtedy organizowaliśmy jako PSPD warszawskie tygodnie z piwem, były takie prelekcje, pokazywanie surowców, pokazywanie ważenia. Wtedy to było w tych pierwszych multitapach. Pamiętam, że w Chmielarni, na przykład na Twardej, no ja stałem ze stanowiskiem. Tam miałem okazję akurat z Tomkiem Tałuszyńskim, który też należał do PSPD. No i w czasie tego wystawiania trochę się zgadaliśmy, że każdemu z nas chodzi po głowie, że można byłoby tą naszą pasję spróbować jakoś skomercjalizować, tak mówiąc brzydko, no ale właśnie jakby pójść gdzieś tam dalej. W międzyczasie okazało się, że Tomek mówi, że akurat od jakiegoś czasu rozmawia z dwoma osobami, które mają hurtownię, tak, czy jak zajmują się sprzedażą piwa, no i że fajnie było, jakbyśmy połączyli swoje tam siły. Więc jakby gdzieś tam tydzień później spotkaliśmy się, okazało się, że nawet częściowo się tam w ogóle znamy przez jakieś inne kanały, tak to już świat jest mały. No i padła propozycja, żeby założyć browar kontraktowy w Faktoria,
którym jakby no, my z Tomkiem będziemy odpowiedzialni za przygotowywanie, za ważenie piwa, a chłopaki z kolei będą odpowiedzialni za sprzedaż. No i tak to się zaczęło. No w sumie zaczęliśmy w Zodiaku. Pierwsza warka to była w 2013, ale mogę teraz tak strzelać z pamięci. Mógł być 2014 też. Na samym początku faktoria była bardzo fajnym przeżyciem i super to się rozwijało. To też były takie czasy, że rynek był strasznie chłonny i zasadniczo rzecz biorąc cokolwiek by się tam nalało do tych butelek, to i tak się świetnie sprzedawało. Ale jak to bywa czasami w spółkach, zaczęły się różne tarcia. Okazało się, że jakby no poszczególni wspólnicy mają różne pomysły na temat rozwoju tej spółki i marki, no i jakby w pewnym momencie ja sobie zdałem sprawę, że jakby ten rozwój, który idzie, nie pójdzie w tym kierunku, którym ja bym chciał i że muszę jakby zacząć albo zrezygnować z tego, albo rozpocząć jakiś tam plan B, czyli założenie albo innego browaru. W międzyczasie mój ojciec przeszedł na emeryturę i w ramach naszego jakby domu zwolniło się miejsce, gdzie miał swój warsztat elektroniczny. No i tak jakby trochę taki to był pomysł na razie, dobrze, zróbmy coś takiego, wyślijmy do urzędu zapytanie, czy tutaj, jakby o WZ-kę, bo tutaj nie ma planu zagospodarowania, co oni na to, że gdybyśmy tutaj otworzyli browar. Urzędy przez 1,5 roku mniej więcej mieliły ten temat, dzwoniąc między innymi z pytaniami pod tytułem, czy ja zdaję sobie sprawę, że tutaj są tory kolejowe i że nie jest możliwości do budowania stacji do browaru, żebym mógł do tego browaru koleją dowozić towar i wywozić piwo, jak rozumiem, że te tory są na mapie, ale to nie oznacza, że mogę z nich skorzystać. No ale po 1,5 roku, po tych wszystkich różnych zapytaniach i jeszcze do dosyłaniu jakichś dodatkowych papierów, nagle przyszła informacja, że w sumie tak, może browar tutaj powstać. No i to był ten moment, kiedy powiedziałem, no dobra, no to w sumie zróbmy to. Wiesz co, ja się tego spodziewałam poniekąd, ponieważ on chyba z 5 lat chyba ważył wcześniej i to była taka jakby naturalna ścieżka ewolucji. On mnie tak trochę przygotowywał, wspominał, że tu się otwiera browar, tu pojedzie zobaczyć, tam pojedzie zobaczyć. No i pierwsza była ta faktoria, więc to było takie preludium. Samo zaczęcie inwestycji zaczęło się od tego, że jak już była ta zgoda, no to skontaktowałem się z Inomero, to był wtedy producent, który właśnie dla pracowni piwa oddał instalację, bo to był ich taki pierwszy browar, już prowadzili antybrowar i chyba spółdzielczy prowadzili. No i ja z nimi jakby zawsze powiedziałem, no dobra, to jest plan pomieszczenia, które mam. To pomieszczenie jest tak naprawdę niewielkie, bo to jest 72 metry kwadratowe, więc w ramach tego pomieszczenia ja chciałem umieścić jak najwięcej fermentorów, jak najwięcej sprzętu, więc przez długi czas siedzieliśmy jakby z planem technicznym, z ołówkiem i się zastanawialiśmy, jak to rozmieścić, żeby to się udało optymalnie zmieścić. No i efekt jest chyba dobry, bo wszyscy, którzy przychodzą, są pod wrażeniem, ile się udało wstawić tego sprzętu na tak małym miejscu i nawet często niektórzy mówią, że to jest najbardziej kompaktowy browar rzemieślniczy. Więc od tego się zaczęło. Oczywiście czas realizacji, czyli od momentu złożenia zamówienia do momentu, kiedy ten sprzęt wjechał i to trwało mniej więcej 7 albo 8 miesięcy, bo chyba zamówienie było złożone w kwietniu albo w maju 2015 roku. Pierwszy sprzęt do nas wjechał w grudniu na święta, pamiętam, że już jakieś fermentory były w Nowy Rok. Reszta dojechała potem w styczniu i w lutym. I potem trwał 2-3 miesięczny czas, kiedy to było legalizowane przez Główny Urząd Miar, przez Urząd Celny i pierwsze ważenie zrobiliśmy 12 albo 13 kwietnia. Pierwsze piwo, które uważyliśmy, to był Primus West Coast IPA i to jest w sumie jedyne piwo, które teraz w miarę regularnie ważymy. Poza Wawerskim Jasnym, który ma akurat i trochę inny cel w naszym portfolio, ale Primus był pierwszym, został bardzo dobrze przyjęty przez rynek i smakował wszystkim. A drugie piwo, to był Witbier, który tam może nie wyszedł aż tak dobrze, ale to wszystkie browary, a czy może nie wszystkie, spora część browarów rzemieślniczych zaczyna od Witbiera, a potem żałuje z tego kroku. Premiera naszego browaru i pierwszego piwa odbyła się w nieistniejącym już lokalu w centrum Warszawy i to był piątek 13 maja, więc wybraliśmy nawet specjalnie taki termin, który może się wydawać pechowy. Była prezentacja, oczywiście tam niewiele osób ją słuchało. To był duży był stres związany z tym, jak piwo zostanie przyjęte, w ogóle co ludzie powiedzą, czy to będzie się sprzedawało, tak, bo wyważyć piwo to jest prosto, zawsze jakby zaczyna się pojawiać ten problem, jak to dalej, co dalej zrobić z tym piwem. Ale w sumie dosyć sprawnie to poszło, to też jakby nie było łatwiej zaczynać, ze względu na to, że
W tamtym momencie branża była na tyle niewielka, że praktycznie rzecz biorąc ja znałem wszystkie osoby, które się tym zajmowały, czy były jakoś tam w tym świecie kraftowym. No i w drugą stronę, oni znali też mnie, więc jakby to były takie bardzo kontakty personalne. Rolnik przyjechał po muto. Na samym początku robiłem wszystko sam, z pomocą mojego ojca. Nawet mamy sporo zdjęć z pierwszych takich czasów, kiedy razem śrutujemy. Dopiero pierwszy pracownik, czyli Jasiek, przyszedł do nas w sierpniu 2016 roku, czyli już po 3 miesiącach albo 4 miesiącach pracy. W ogóle pierwotny zamysł browaru, bo ja w tym czasie pracowałem w międzynarodowej korporacji. Pierwotny zamysł browaru był taki, że to będzie taki trochę weekendowy, że zamiast ważyć piwo w garnkach w sobotę, w niedzielę, jak to zwyczajny byłem robić jako piwowar domowy, no to po prostu uważę go troszeczkę więcej, w sumie też w domu, a potem się tam jakoś to będzie sprzedawać. Zresztą tak na samym początku to wyglądało. Tak, ja chodziłem do pracy od poniedziałku do piątku, w sobotę były ważenia w niedzielę, co przyprawiałem o ból głowy urząd celny, no bo to teoretycznie oznaczało, że powinni mnie kontrolować w czasie w sumie, kiedy oni niby nie pracują. Z biegiem czasu dwie rzeczy się okazały. Po pierwsze okazało się, że jest to na tyle, że to może być na tyle źródło utrzymania dla całej rodziny, że można pomyśleć nad rezygnacją ze stałej pracy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest też taka, która się pojawia jednocześnie, że jakby zaczęły dorastać nowe browary. No ja zaczynałem relatywnie wcześnie. Zaczęły się pojawiać nowe browary, rynek zaczął się robić coraz bardziej wymagający. I taka praca, że tylko w weekendy, albo że nie jakby, no, to przestało jakby spełniać oczekiwania rynku i no, trzeba było się zdecydować, że albo browar, albo praca normalna, zwyczajna. To była bardzo ciężka decyzja, bo to było coś jednak mimo wszystkiego pójście w nieznane. No, ja przez nie wiem, 15 albo 16 lat pracowałem w korporacji, to nawet jakby już było w jakimś tam codziennym trybie, no plus związane z tym jakby no jakieś tam ryzyko, no bo wiadomo, stała pensja, samochód służbowy, no wszystkie jakby benefity, ubezpieczenie medyczne dla całej rodziny, no i nagle z tego wszystko trzeba było się pożegnać. Ja też lubiłem swoją pracę, to nie żałuję ani jednego dnia, którą spędziłem, więc była ciężka, no długo się z tym nosiłem, potem muszę przyznać, że jak już złożyłem wypowiedzenie, to kamień spadł mi z serca, no tak, i to było akurat rok później. Co było ciekawe, w sensie to ciekawe, ostatnim dniem mojej pracy w Avon to był dzień otwarcia Craft Beer Muranów. W związku z czym tam też jedną z pierwszych imprez, która była robiona w Craft Beer Muranowie, to była pożegnalna moja firmowa. No tak się stało, że generalnie Łukasz stwierdził, że chce realizować swoją pasję już profesjonalnie, w związku z czym trzeba było też się troszkę dołączyć. No tak, to jest browar rodzinny. Podstawowym pracownikiem poza mną jest moja żona. Ja pracowałam jako lekarz weterynarii, ale 80 km stąd. I na początku było tak, że trochę to godziłam, bo tam też nie w pełnym wymiarze godzin. Więc tam dojeżdżałam, tu przyjeżdżałam. Nadzorowałam głównie na początku transporty, czyli kontakty z kurierami, jako że on pracował w Avonie, więc w ciągu dnia to tutaj ja i mój teść sprawowaliśmy pieczę nad browarem. Ale no, że coraz bardziej to wymagało większej uwagi, większego zaangażowania, to zrezygnowałam z pracy zawodowej i już zaczęłam tutaj, można powiedzieć, pomagać pracować. Na samym początku to tak było, że ona się nie angażowała specjalnie w pracę browaru. Pierwsze, gdzie się zaangażowała Ania, to były sprawy prowadzenia księgowości, bo przez pierwsze 2 lata sami prowadziliśmy sobie księgę przychodów i rozchodów i tam jest dużo takiej
pracy, gdzie trzeba dokładności, staranności, sumienności i jednocześnie to nie są jakieś tam fajerwerki. Ja osobiście jakoś, nie wiem, źle się czuję w tego typu rozwiązaniach, za to bardzo pasuje dla Ani i ona się jakby podjęła, że mnie od tego odciąży, bo ja przy tym wariowałem, a ona jakby to potrafiła tą księgę prowadzić, wypisywać. W momencie, kiedy żeśmy się rozrośli na tyle, że zaczęliśmy zatrudniać pracowników, to już korzystamy z biura księgowego, bo to trzeba mieć naprawdę już jakąś wielką głowę, żeby pojąć, w jaki sposób wyliczać te różne rzeczy. Szczególnie, że to się zmienia co tam 2-3 miesiące. I to oczywiście to nie okazało się, że nie to, że nie jest potrzebny jej wkład, a nawet się zwiększył, bo był moment, i to pamiętam jako też makabryczne, nie wiem, to było ze 2-3 lata temu, kiedy były straszne problemy z firmami kurierskimi. Po prostu było tak, że praktycznie musieliśmy na bieżąco śledzić każdą paczkę. Te paczki ginęły gdzieś na startowniach, docierały nie do tego klienta, gubili koperty zaadresowane. Naprawdę była walka, w sensie, że jak wysyłaliśmy 6, 7, 8, załóżmy tych wysyłek w ciągu jednego dnia, to trzeba było je na bieżąco śledzić, tak samo z dostawami paletowymi, czy przyjedzie do nas, czy nie przyjedzie, o której godzinie przyjedzie, czy się nie obrazi i odjedzie, bo też była taka sytuacja, że wręcz jakby, no nie wiem, no przyjeżdżał dostawca i jak widział na przykład, że jest tylko Ania, bo ja byłem wtedy w pracy, to mówił, że on może tylko tam, nie wiem, 400 kg rozładować i jeżeli nie ma żadnego pracownika i nikogo, kto mu nie pomoże, to on odjeżdża. I tak by były takie momenty. No na szczęście to się zmieniło dosyć diametralnie. W tej chwili z większości problemów nie ma już przy wysyłkach problemu. No oczywiście co jakiś czas musimy coś tam monitorować i sprawdzać, ale nie jest to takim dramatem. Aktualnie już na szczęście nie zajmuję się kurierami, w sensie kontaktami osobistymi, gdyż no, było wesoło. Zajmuję się bardziej taką biurową pracą, czyli wystawianie faktur, zamawianie kurierów, kontakty z klientami, tego typu rzeczy. Od pracy w browarze czy planowania receptur to jest Łukasz i chłopcy. Ania wspiera mnie. No i też jakby na jakimś tam momencie ustaliliśmy, że ona już nie będzie się podejmowała innych zadań, tylko jakby no zajmuje się właśnie wspieraniem dodatkowym browaru, plus ogarnianiem dzieciaków, psów i całego tego inwentarza domowego. Nasza córka Ola od gdzieś tam 3-4 roku życia wyrażała pewne zdolności artystyczne. No to gdzieś tam u niej obserwowaliśmy i ją jakby do tego parliśmy, nawet wygrała kilka konkursów tam szkolnych związanych z rysowaniem. No gdzieś tam cały czas się tym rozwijała, może nie chodziła na jakieś super zaawansowane kursy. Jak wystartowaliśmy z browarem, no to wiadomo było, że się pojawiła sytuacja taka, że po pierwsze, no potrzebne jest logo browaru, a po drugie, no jak będziemy wypuszczać, nie wiem, jakieś nowe piwa, no to co się dzieje w tym świecie kraftowym, że wymagane są jakieś etykiety i potrzebne są jakieś tam identyfikacja wizualna tych etykiet. No więc ja wtedy sobie wymyśliłem, że super będzie, jeżeli zacznie robić to dla nas Ola. Ola wtedy miała lat 13, czyli generalnie robiło to dziecko, więc też jej ani jej umiejętności, albo też jakieś takie pewne przekonanie na samym początku nie było zbyt dobre, ale no jakby ja się uparłem, że tak ma być, z czasem, że ona się poprawi, no i jakby te etykiety przeszły bardzo dużą metamorfozę. Polecam obejrzenie sobie jakichś tam pierwszych naszych etykiet, poszukania gdzieś tam na sieci, jak one wyglądały, jak robiła je Ola właśnie 13-14-letnia. Ona też zrobiła pierwsze logo naszego browaru, ale no niestety po feedbacku z różnych stron musieliśmy, jeżeli chodzi o nasze logo, poprosić profesjonalną graficzkę o przygotowanie. Na tamten czas Ola nie była na to gotowa, myślę, że teraz by to zrobiła bardzo dobrze, ale wtedy jednak musieliśmy skorzystać z takiej profesjonalnej pomocy. Muszę przyznać, że na samym początku była to trochę walka i trochę było na zasadzie przychodzi ojciec i mówi zrób to, narysuj, użyj może innych kolorów. Ona tego nie chciała robić. Pierwszą etykietą, którą i zresztą my bardzo dobrze wspominamy, to była etykieta na butelkę, to było na piwo Immortalis, która ona narysowała, ona rzeczywiście rysowała to przez cały tydzień i to było pierwsze, gdzie tam widać było, że ona gdzieś tam, że to była pierwsza etykieta, którą ona zrobiła z takim większym zaangażowaniem i gdzieś to jej sprawiło jakąś większą tam przyjemność, a potem no, z czasem się rozwijała, coraz lepsze te etykiety robiła. Tutaj też od razu chcę powiedzieć, że jakby no może nie od samego początku, ale już od pewnego momentu rozliczaliśmy się z nią komercyjnie, czyli za wszystkie etykiety Ola miała płacone. Miała z tego czasami nawet całkiem dobre kieszonkowe, albo w sumie pensje. Większość, no 90% etykiet, które mamy, właśnie projektuje Ola. Począwszy od tych pierwszych, które były no takie jeszcze trochę świeże i wychodziło jej niedoświadczenie. To
to teraz już moim zdaniem jest to bardzo profesjonalne, to co robi. No i teraz jakby no, myślę, że widać, że etykiety nasze są bardzo fajne, myślę, że są bardzo ładne, a Ola od tego roku studiuje w Hadze na Akademii Sztuk, na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Co prawda studiuje nie rysowanie etykiet, tylko projektowanie wnętrz i wzornictwo mebli, no ale to zawsze jest jakiś tam kierunek artystyczny. Jeżeli chodzi w ogóle o rodziny, to jest browar, co się śmieję zawsze, że rodzinny mocno, bo no ja pracuję, Ania jest zaangażowana, córka robi etykiety, ale no nie mogę wspomnieć szczególnie w tym tygodniu o dużej wsparciu ze strony mojego ojca, który mimo tego, że jest tam na emeryturze, no ma wykształcenie techniczne, znaczy ja też mam techniczne, ale ja mimo posiadania technicznego wykształcenia jakoś nie ogarniam technicznych spraw do końca, a ojciec jest elektrykiem z wykształcenia, no i niestety w browarze jest cała masa różnych sprzętów, które mają to do siebie, że co jakiś czas się psują. I chociażby w tym tygodniu, no to wpierw nam się zepsuł sterownik na piecu, znaczy tam coś tam się przepaliło, coś tam, no dzwoniliśmy w czasie ważenia. Na szczęście ojciec, będąc na telefonie właśnie z Inomero, czyli z producentem sprzętu, no wziął gdzieś tam coś, dotknął, wsadził 2 śrubokręty, piec zapalił, zaczął z powrotem działać. Potem się okazało, że wieczorem trzeba wyciągnąć ten sterownik. Oni między sobą mówili jakimś tajemnym językiem, ale przelutować, coś tam zrobić. No mój ojciec to zrobił, w tej chwili jakby sterownik działa i wszystko działa bez zarzutów. No gdyby nie to pewnie musielibyśmy, no tak, to było w trakcie ważenia, czyli no, normalnie byśmy zepsuli jakby tą warkę. Pewnie musielibyśmy czekać ze 3-4 albo kilka dni, aż przyjedzie nam serwis i to zreperuje. No a tak się udało zrobić. No druga rzecz, która z kolei dzień później padła, no to sterownik do sterowania temperaturą. No i tu tak samo, no ojciec jakby no pogrzebał. Fakt, że akurat te sterowniki były jego produkcji, więc jemu było trochę łatwiej, ale no tak. Co jakiś czas jest sytuacja, kiedy jakieś zagadnienie związane właśnie z elektryką przerasta nasze możliwości i na szczęście jest pod ręką mój ojciec, który przyjdzie i pomoże. Więc tak, to jest browar rodzinny. Moja praca w browarze w tym momencie, taki standardowy dzień, to wygląda tak, że rano wstaję, idę do browaru i jeżeli to jest dzień ważenia, no to ja przygotowuję wodę, czyli przelewam, wrzucam słody, no i rozpoczyna się zacieranie. Wtedy też często wspiera mnie małżonka, która tam, bo przy zacieraniu trzeba podnosić temperatury, już opracowała w jaki sposób prowadzić i podnosić, przerzucać. Ja idę na trening. Zacieranie się samo dzieje, bądź wspomaga je Ania, ewentualnie czasami ustawiamy tam jakoś wstępnie automat, a wcześniej przychodzą chłopaki. Gdzieś tam o 9:30 przychodzi Marcin albo Michał, no i jakby przejmują to ważenie. Ja im przekazuję, co jest do zrobienia danego dnia, czyli jakie przygotować wysyłki, zarówno w Polskę i jak te, które tutaj jadą do lokalnych sklepów. No jaki jest plan ważenia, jakie to ma być chmielenie, jakieś ewentualnie dodatkowe ustalamy, tak, no bo to też, to nie tylko jakby w sensie zarówno Michał, jak i Marcin są już na tyle doświadczonymi piwowarami, że są w stanie samodzielnie ważyć i czasami dużo im nie muszę mówić, no ale dyskutujemy czasami, że jest jakiś pomysł, co chcielibyśmy uzyskać, więc jakoś tam prowadzimy na ten temat rozmowę. No i potem no, trochę odwiedzam lokalnych klientów, rozwożę część piwa. Mamy firmę, która wspiera nas dostawczo, czy kuriera, ale raz na jakiś czas warto zawsze przyjechać do klienta, pogadać z nim, zobaczyć, co się dzieje. Plus tych lokalnych, no to często oni tak jest, że oni dzwonią w ostatniej chwili, więc i tak to trzeba szybko im zawieźć i ja to robię. Potem oczywiście jakby gdzieś tam jest kontrola, sprawdzenie, co się dzieje, wypisywanie ksiąg związanych czy tam dokumentacji związanych z ważeniem. Sporo jest spraw takich no, papierkowych, wystawianie faktur, niewystawianie, ściganie kontrahentów, którzy zapomnieli zapłacić. To jest najmniej lubiana przeze mnie robota, no ale niestety trzeba ją robić. Zamawianie surowców, jakieś tam myślenie i układanie jakby w sensie tego planu jakiegoś ważenia na kolejne warki, to zawsze też staramy się robić wspólnie razem z Michałem i Marcinem, kiedy sobie dyskutujemy, no ale wtedy sobie dyskutujemy trochę, że fajnie byłoby uważać to, fajnie byłoby uważać coś innego, a no ja potem muszę to jakoś tam sobie jakby rozplanować po tygodniach i ustalić jak to, żeby to, bo nie jesteśmy w stanie tak wszystkiego w ciągu jednego tygodnia ustawić. Fermentory w różnym stopniu się opróżniają, trzeba to spiąć w jakiś taki większy harmonogram, pod to zamówić surowce. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o moją codzienną pracę. No plus oczywiście
Jak już ważenie się skończy, no to czy tam w czasie ja zazwyczaj pilnuję temperatur fermentacji, wsypuję chmiel, takie rzeczy związane jakby z tym dbaniem o ten proces na zimno, to co się dzieje z tymi piwami. Dogazowywuję, sprawdzam nagazowanie, tak, takie rzeczy. Dawno temu dowiedziałem się w internecie przypadkiem, że można ważyć piwo w domu, że jest to nie dość, że legalne, nie jest to specjalnie trudne. Kupiłem sobie pierwszy kit, zacząłem ważyć, spodobało mi się to, stwierdziłem, że kurczę, może to jest to, co chcę robić w życiu. Zobaczmy. Pracowałem wcześniej w sklepach branżowych, piwnych, miałem na kranie jakieś Palatum, jakiś Primus, nieznany nikomu browar, ale piwko całkiem niezłe i udało mi się z pomocą stowarzyszenia Od Do, które brało udział w zeszłym WFP, załatwić sobie staż w browarze Palatum i tak już sobie tutaj ważą od 5-6 lat, już kawał czasu. W Palatum zacząłem pracę w styczniu 2021 w dosyć ciekawych okolicznościach, bo odkąd pracowałem w branży piw rzemieślniczych, w lokalach, w pubach, to jednak zawsze kusiło mnie, żeby pracować w browarze, żeby robić faktycznie to piwo, a nie tylko wpadać raz na jakiś czas na ważenie, na jakiś kontrakt czy kooperację. Móc dbać o to piwo od początku do końca, jak to mówią, from grain to glass. No ale nigdy nie było okazji, poza tym pracowałem w lokalu, w 2 lokalach jednocześnie nawet. No i tak głupio było to zostawić i zacząć coś praktycznie od zera, więc no nie było szansy. No ale przyszedł COVID, lockdowny, więc gastronomia była zamknięta. Nie było co robić i akurat wtedy Palatum szukało piwowara. No to zadzwoniłem do Łukasza. Łukasz był trochę zdziwiony, że chciałbym pracować w Palatum, no, że celuję wyżej, no ale nie, no, praca w Palatum była mi bardzo na rękę. No bo tak, browar rzemieślniczy w Warszawie, więc muszę dojeżdżać daleko. Mogę uczestniczyć w całym tym procesie od A do Z, nauczyć się tego, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj jest dużo pracy manualnej, co z jednej strony męczy, a z drugiej strony jest pewnym plusem, bo ma się nad tym pełną kontrolę. Więc no, tak się fajnie złożyło, że była taka szansa i ją wykorzystałem. Pomyślałem, że będzie fajne zobaczyć piwo z mojego przepisu na półce sklepowej, poczytać co o nim ludzie myślą i pracując tutaj, konsultując przepisy z Łukaszem, czasami się to nawet udaje. Oczywiście Łukasz Kojro jest tutaj głównym piwowarem, ale też czasami wciskam swój input tu i tam za jego wiedzą lub bez. Co? Fajne w browarze Palatum jest to, że jest to browar tak mały i dzięki temu bardzo elastyczny, więc jeśli chodzi o receptury, o to jakie piwa będziemy robić, no to po prostu możemy prawie z dnia na dzień to zmienić, jakiś nowy pomysł zrealizować. Są oczywiście piwa, które powtarzamy, które staramy się mieć jak najczęściej, ale ta swoboda w ważeniu jest tutaj bardzo fajna. Nim zacząłem pracę w browarze, to moim hobby było ważenie piwa, ale teraz, skoro to jest moją pracą, no to jakby sobie myślę, że może wypadałoby mieć jakieś inne hobby, więc toczę się w wolnej chwili, żeby ciągle nie myśleć o... Ja mam skłonności pracocholiczne, przy czym żeby nie myśleć cały czas o wszystkich rzeczach związanych z prowadzeniem biznesu, no to w wolnych chwilach hobbystycznie oddaję się pieczeniu pizzy. To się zaczęło jakieś 2 lata temu z pandemią związane wtedy był taki duży ruch pod to, żeby na samowystarczalność i samoodżywianie się. No i nawet wydaje mi się, że ta pizza całkiem dobrze idzie i całkiem to profesjonalnie. Ja lubię zjeść bardzo i lubię gotować, w związku z czym pojawia się u mnie co jakiś czas pomysł, śmiały, koncepcja, żeby może otworzyć restaurację, bo to fajnie, bo mógłbym ustalać menu. To jest głupi pomysł. To jest tak, jak większość ludzi uważa, że prowadzenie restauracji to jest prosta sprawa, bo ziemniaki biorę od teściowej, kupuję tam mięso, prawda, za tam 6 zł, robię z tego schabowego, sprzedaję za 40 i mnóstwo pieniędzy mam dla siebie, tak? To jest, prowadzenie restauracji to jest bardzo trudny biznes. To widzę, współpracując właśnie z kontrahentami moimi, że to naprawdę jest, no,
To trzeba mieć, zarówno pod względem, żeby ci ludzie przychodzili, żeby to się wszystko spinało kosztowo. Ludzie, obsługa, to są w tym roku, w ciągu ostatnich latach bardzo duże problemy. Już nie chcę mówić o takich rzeczach związanych z lockdownami, zamykaniem, tak, te restauracje w pierwszym kolejności poszły pod noże, więc to jest temat, który mi się pojawia, ale racjonalna moja część i jakby taki zdrowy rozsądek podpowiada mi, że to jest bardzo głupi pomysł i lepiej się w to nie pakuj, Łukasz, bo będziesz potem strasznie żałował. Ale raz na jakiś czas budzę się takim pomysłem, a może by otworzyć restaurację, może chociaż pizzerię, bo to wydaje się proste i umiesz to zrobić, więc to przynajmniej tak, ale muszę się pilnować, żeby jednak nie iść w tą stronę. Browar przeżył jedną modernizację, można powiedzieć, bo startowaliśmy z 5 fermentorami i po roku działalności dostawiliśmy kolejne 4, czyli te kolejne 4 związały się z momentem przejścia w 100% na pracę browarniczą. W międzyczasie też się zmieniło, na początku byliśmy przez pierwszy rok, ponad 1,5 roku tak naprawdę, rozlewaliśmy tylko i wyłącznie do kegów. Pierwsze butelki były polane w grudniu 2017 roku, czyli 1,5 roku po założeniu browaru. Więc to był taki jakby dodatkowy krok w naszej działalności. To też spowodowało, że wtedy się rozszerzyliśmy, już było 2 pracowników, bo rozlew do butelek jest dosyć pracochłonny przy tych ilościach, które my rozlewamy, bo jest to zrobione zupełnie ręcznie. Był moment, jeżeli chodzi o ilości, że butelek rozlewaliśmy nawet do 3-4 tysięcy miesięcznie. To nie są jakieś bardzo duże ilości, no ale przy ręcznym rozlewie no to się wydaje dużo. Obecnie raczej przechodzimy już na puszkowanie i wszystkie IPy, wszystkie nowoczesne piwa lejemy do puszek, a butelkujemy tylko i wyłącznie na potrzeby tej takiej lokalnej gastronomii, przede wszystkim wawerskiej Jasnej, to jest między 800 a 1000 sztuk miesięcznie, więc to są ilości już stosunkowo niewielkie, no i jakby docelowo chcemy z tej butelki w ogóle zrezygnować. Wielkość naszego browaru jest, no właśnie, to jest jakby z jednej strony jest mały browar, kompaktowy, ale tak naprawdę patrząc na moce produkcyjne, to też nie jest wcale taki bardzo mały i można byłoby go sytuować jako duży mały, co oznacza, że jakby ta wielkość produkcji jest wystarczająca, żeby być obecnym w jakiejś tam części multitapu, wyprodukować tego piwa na tyle dużo, że nawet czasami ciężko jest je sprzedać, no i jakby móc z tego utrzymać siebie plus pracowników. I ta wielkość na samym, w ogóle jak ja zaczynałem myślenie o tym browarze, to chciałem, żeby ten browar miał taką wielkość, bo to też jednocześnie jest taka wielkość, że ja jestem w stanie zaangażować się osobiście we wszystkie procesy. Ja wiem, w którym fermentorze zawsze jakie jest piwo, jestem w stanie je spróbować, znam wszystkich klientów, do których docieramy, do którym sprzedajemy piwo, czyli jakby to jest taka wielkość, w której jakby, no powiedziana będzie taka rzemieślnicza troszeczkę, że ja po prostu jestem w stanie wszystko dopilnować. Wiadomo, że czasami jakby są pomysły, że może jeszcze rozbudować te moce produkcyjne, znaczy wtedy musielibyśmy się przenieść do zupełnie innego miejsca, bo tu wykorzystaliśmy w 100% dostępną powierzchnię, no ale wtedy, żeby to miało ręce i nogi, no to trzeba byłoby zwiększyć tą produkcję razy 2, razy 3, wejść mocno w puszki, butelki, tak, bo to już na samych kegach nie dalibyśmy rady tyle tego sprzedać. To z kolei by było związane z tym, że trzeba byłoby zatrudnić jakiegoś handlowca, a może 2 handlowców. Taka rozbudowa firmy nastąpiła, jakby to by spowodowało, że ja nie chcę powiedzieć, że to jakby te większe browary nie są rzemieślnicze, no ale tak jakby no, na pewno z punktu widzenia takiej kontroli, no ja już nie znałbym wtedy wszystkich klientów, nie prowadziłbym z nimi rozmów, na pewno nie byłbym w stanie już na przykład, nie wiem, próbować wszystkich piw, być przy ważeniu, czy wiedzieć, co się dzieje, no, więc jakby to by była zupełna jakościowa zmiana. Strasznie ciężko jest rozmawiać o przyszłości, bo można powiedzieć, że no, rok temu, jak się już no jakby były ostatnie 2 lata związane z tymi wszystkimi koronawirusem i lockdownem, no nie były łatwe dla browarów, które opierają całą swoją sprzedaż na gastronomii, no ale udało nam się je przetrwać. W międzyczasie też rozwiązaliśmy trochę problemów jakościowych, które były, więc można powiedzieć, że ten rok mieliśmy takie, znaczy ja miałem takie poczucie, że startujemy w bardzo dobrym jakby no formie i przygotowaniu, żeby osiągnąć naprawdę dużo, bo jakby zarówno po stronie no, całej naszej ekipy wszyscy są już jakby bardzo dobrymi profesjonalistami. Mam wrażenie, że jesteśmy zgrani, fajne mamy pomysły na piwa. Te piwa nam wychodzą z coraz lepszej jakości, no ale no właśnie teraz jak już jakby nam się skończył koronawirus, to
Zaczął się kryzys, zaczęła się bardzo tak jakby presja kosztowa, inflacyjna. Wiadomo, że teraz jakby, no tak sobie myślimy, że pierwszymi ofiarami związanymi z kryzysem najprawdopodobniej będzie znowu biedna gastronomia, czyli branża, z którą związaliśmy swoje losy, tak? No bo cały czas jesteśmy browarem, który no w 90% sprzedaje swoje piwo do gastronomii, więc jakby teraz myślenie długoterminowe, no teraz przede wszystkim chcielibyśmy upewnić się, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób przeżyć kolejny rok, a cóż potem? No to potem chcielibyśmy, jak się już wszystko uspokoi, miejmy nadzieję wróci do jakiejś normy, no to wtedy chcielibyśmy być bardzo dobrym browarem, który produkuje bardzo fajne piwa, dużo ciekawych piw, zarówno klasycznych, jak i oczywiście tych nowofalowych. Może w jakiejś tam przyszłości rozbudować tą jednak produkcję i poszerzyć naszą dostępność. Ale to jest taki, w tej chwili to wszystko można, prognoza na dzień jutrzejszy jest jedyną prognozą, która ma jakiś sens.